I oczywiście zanim przejdziemy do nauki zarzutu i odpowiednich progresji, zacznijmy od modelu i jego poszczególnych elementów. I właściwie model, tak jak dla rwania, jest bardzo prosty. Zarzucić sztangę z ziemi w jednym ruchu, ale na klatkę piersiową. Tak jak w rwaniu, w zarzucie występują elementy uniwersalne, które pojawiają się u każdego sportowca, bez względu na proporcje ciała czy kategorię wagową, w której rywalizuje. Pojawia się oczywiście pozycja startowa, w której ramiona są mniej więcej w linii prostej ze sztangą, a barki delikatnie przed. I taką pozycję można zaobserwować u każdego sportowca. I w porównaniu z rwaniem, ze względu na węższy chwyt w zarzucie, kąty w stawach kolanowych będą większe, co prowadzi do wyższego ustawienia bioder. I to jest pierwszy wspólny element, czyli pozycja startowa. I poza pozycją startową pojawia się również drugi element, czyli pierwsza faza, która zaczyna się w momencie oderwania sztangi z pomostu. I w tej fazie, tak jak w rwaniu, dochodzi również do prostowania w stawach kolanowych, czemu bardzo często towarzyszy to samo nachylenie tułowia względem podłoża. Zakończenie tej fazy przypada na zakończenie prostowania nóg w stawach kolanowych, co oczywiście dla każdego zawodnika będzie wyglądać inaczej. Trzecim elementem naszego modelu jest druga faza, która zaczyna się wraz z prostowaniem tułowia, w której również dochodzi do ponownego zgięcia w kolanach. A zakończenie tej fazy kończy się poderwaniem, ale na chwilę przed poderwaniem występuje ta pozycja, która przykuwa uwagę nie tylko osób zainteresowanych olimpijskim podnoszeniem ciężarów, ale wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem korzyści płynących z przyjęcia tej pozycji. I mam tutaj na myśli sportowców uprawiających inne dyscypliny bądź trenerów odpowiedzialnych za ich przygotowanie motoryczne. Dlatego, że w tej pozycji, jak sama nazwa wskazuje, dochodzi do rozwijania największych wartości dla mocy. I właściwie zobaczmy, co kryje się pod tak często używanym pojęciem mocy. I bez zagłębiania się w detale mechaniki, nie dlatego, że wykracza to poza zakres tego odcinka, ale ze względu na brak mojego zrozumienia w tej tematyce, moc możemy zdefiniować jako pracę wykonaną w jakiejś jednostce czasu. I tutaj moglibyśmy postawić kropkę. Moc to praca wykonana w czasie, ale do pełnego obrazu brakuje zdefiniowania pracy. Spójrzmy na ten konkretny przypadek. Wycisnąłem sztangę, czyli przyłożyłem do niej jakąś siłę i przemieściłem ją nad głowę, czyli na jakąś odległość, powiedzmy na 1 metr. I możemy powiedzieć, że wykonałem pracę. Przyłożyłem siłę do sztangi i ją przemieściłem. I teraz wracając do naszego wzoru na moc, praca będzie wyglądać tak. A ta część, czyli odległość i czas, to znajoma nam prędkość. I w takim przypadku moc przybrała postać siły i prędkości. I dlatego ta pozycja jest tak atrakcyjna, ponieważ w tej pozycji dochodzi do rozwijania dużych wartości dla mocy. Zawodnicy dźwigają duże obciążenia i robią to bardzo szybko. I dlatego wykorzystanie elementów olimpijskiego podnoszenia ciężarów w treningu sportowców uprawiających inne dyscypliny, gdzie ważna jest umiejętność rozwijania dużych wartości dla mocy, jest tak atrakcyjne. Wracając do naszego modelu, przedostatnim elementem jest faza zejścia, która zaczyna się zaraz po poderwaniu. I właściwie ta faza odróżnia rwanie czy zarzut od wyskoku, do którego te dwa boje są tak często porównywane. I oczywiście na samym początku, kiedy osoba początkująca ma problemy z dynamicznym wykonywaniem ruchów, wskazówka wyskocz ze sztangą może być pomocna, ale dla osób, które wahają się z zejściem pod sztangę, wyobrażenie sobie zarzutu jako wyskoku ze sztangą w rękach może być katastroficzne. Dlatego, że jedną ogromną różnicą pomiędzy wyskokiem a zarzutem jest to, co dzieje się zaraz po poderwaniu czy wyproście w stawach. W zarzucie po poderwaniu celem zawodnika jest jak najszybsze zejście pod sztangę. Każda sekunda, w której zawodnik unosiłby się wraz ze sztangą, byłaby zmarnowanym czasem, który mógłby wykorzystać na zejście. Dlatego zawodnik wykorzystuje to, że sztanga unosi się ku górze, schodząc jak najszybciej w dół. Natomiast w wyskoku po wyproście w stawach występuje to. W żaden sposób nie przypomina to zarzutu. I dlatego ważne jest, aby umiejętnie dobierać wskazówki werbalne. Dla kogoś wskazówka wyskocz będzie rozwiązaniem na wszystkie problemy, ale dla osoby, która opóźnia zejście pod sztangę, taka wskazówka jeszcze bardziej pogłębi problem. I ostatnią informacją na temat fazy zejścia jest to, o czym wspomnieliśmy podczas omawiania rwania. Zejście nie jest swobodnym opadaniem. I zawodnik w tej fazie cały czas aktywnie oddziałuje na sztangę, co sprawia, że nie tylko może dodać jej kilka dodatkowych centymetrów, ale także sprawia, że może szybciej pod nią zejść.
I przykładem znakomicie ilustrującym to, co dzieje się w tej fazie, czyli w fazie zejścia, jest analiza szybkości zejścia Davida Rigierta, którą można znaleźć na stronie SimplyFaster. I w tej analizie możemy przeczytać, że podczas rozrzucania stóp, kiedy stopy nie wywierają nacisku na podłoże, grawitacja byłaby w stanie przemieścić swobodnie opadające ciało, w tym przypadku Rigierta, o 21 cm w ciągu 0,2 sekundy. Natomiast w rzeczywistości Rigiert w tym samym czasie był w stanie przemieścić się w dół aż o 59 cm. Jest to możliwe dzięki aktywnej interakcji zawodnika ze sztangą, która jest w pewnym sensie zakotwiczona w powietrzu i służy jako punkt, wokół którego zawodnik może się obracać. I przypomina to z braku lepszego przykładu zjazd na zjeżdżalni. Wracając do naszego modelu, ostatnimi wspólnymi elementami jest przyjęcie sztangi i wstawanie z nią z przysiadu. I tak wygląda nasz model. Ale już wiemy, że w obrębie takiego modelu, ze względu na różne czynniki, mogą to być czynniki anatomiczne czy fizjologiczne, występują różne odmiany stylowe. I na przykład w poprzednim odcinku, kiedy omawialiśmy wpływ różnych proporcji ciała na sposoby dźwigania na podstawie badania przeprowadzonego przez Arkadia Worobiowa, wyróżniliśmy odmiany występujące w pozycji startowej w pierwszej i drugiej fazie. I właściwie te same zależności możemy zaobserwować w zarzucie. W pozycji startowej możemy zauważyć, że u osób z długimi kończynami i krótkim tułowiem występuje większe pochylenie tułowia i mniejsze zgięcie w stawach kolanowych. Z kolei u sportowców z odmiennymi proporcjami możemy zauważyć odwrotne ustawienie. Mniejsze pochylenie tułowia względem podłoża i mniejszy kąt w stawach kolanowych. I takie różne pozycje startowe prowadzą do odmiennego akcentowania grup mięśniowych, m.in. w pierwszej fazie. Zawodnicy o budowie ektomorficznej wykorzystują w większym stopniu mięśnie prostujące staw biodrowy, a zawodnicy o budowie endomorficznej w większym stopniu akcentują wykorzystanie prostowników kolan. Odmienne proporcje ciała wpływają również na wykonanie drugiej fazy. I u zawodników o budowie ektomorficznej, ze względu na większe zbliżanie bioder do sztangi i mniejsze wykorzystanie prostowników kolan, można odnieść wrażenie, że poderwanie jest krótkie i że dochodzi do odbicia. Natomiast u zawodników o odmiennych proporcjach, ze względu na mniejsze zbliżanie bioder do sztangi i większe wykorzystanie mięśni czworogłowych uda, można odnieść wrażenie, że poderwanie jest dłuższe i że dochodzi do bardziej stopniowego rozwijania siły. I ostatnią odmianą stylową, o której nie wspomnieliśmy w poprzednim odcinku i która właściwie nie ma związku z proporcjami ciała, jest wejście do pozycji startowej, które możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. I w starcie statycznym można wyraźnie zauważyć, jak sportowiec przyjmuje pozycję startową, a dopiero po chwili zaczyna wznoszenie sztangi. Natomiast w starcie dynamicznym ciężko dostrzec, by sportowiec przyjmował pozycję startową. I zazwyczaj można zauważyć, że wejście do pozycji startowej w starcie dynamicznym zaczyna się albo od wysokiej pozycji, w której biodra są wysunięte w górę, albo z niskiej pozycji, kiedy biodra są nisko przy ziemi. I argumentem przemawiającym za pierwszym startem, czyli startem dynamicznym z wysokiej pozycji, jest wykorzystanie cyklu rozciągnięcie skurcz. I o ile w codziennych wyrażeniach rzadko używamy tej definicji, to takie jest zastosowanie już dużo częściej, dlatego że każdy z nas posiada taką wiedzę, że wyskoczymy z zamachem wyżej, aniżeli bez. I start dynamiczny w pewnym stopniu wykorzystuje to zjawisko, czyli cykl rozciągnięcie skurcz, o którym i tak szczegółowo porozmawiamy podczas omawiania siły. I z drugiej strony argumentem przemawiającym za drugim startem, czyli startem dynamicznym z niskiej pozycji, jest wykorzystanie zjawiska, które występuje pomiędzy czasem a siłą. I to zjawisko pomiędzy czasem a siłą znakomicie ilustruje przykład, który znalazłem w książce Władimira Zacjorskiego, a mianowicie pstryczek. I każdy z nas wie, że pstryczek będzie dużo mocniejszy, jeśli na chwilę wstrzymamy palec, na przykład palec wskazujący o kciuk, aniżeli gdybyśmy wykonali pstryczka bez wstrzymywania o kciuk. I ten przykład, pomimo swojej prostoty, znakomicie pokazuje to, że aby rozwijać siłę, potrzebny jest czas. Dlatego zawodnicy poprzez start dynamiczny z niskiej pozycji dają sobie więcej czasu na stopniowe rozwijanie siły. I taka moja mała obserwacja, dużo częściej widuję start dynamiczny z niskiej pozycji w rwaniu, aniżeli w zarzucie. I pewnie dlatego, że w rwaniu pierwsza faza jest nieco wolniejsza i bardziej kontrolowana, czemu sprzyja stopniowe rozwijanie siły. I sam właściwie stosuję start dynamiczny z niskiej pozycji w rwaniu, a w zarzucie przeciwnie, start dynamiczny z wysokiej pozycji.
Ok, i tak wyglądają nasze odmiany stylowe dla zarzutu. Jak wspomnieliśmy podczas omawiania rwania, zrozumienie wpływu różnych czynników na technikę dźwigania w pewnym stopniu zdejmuje z nas presję dźwigania, tak jak nasi ulubieni sportowcy. Bo bardzo często popadamy w małą depresję, kiedy widzimy tę przepaść pomiędzy naszą techniką a techniką innych sportowców. I dlatego zrozumienie, jak różne czynniki, na przykład jak różne proporcje ciała mogą wpłynąć na technikę dźwigania, w pewnym stopniu zdejmuje z nas presję idealnego odwzorowywania techniki innych sportowców. Ale z drugiej strony odmiany stylowe mogą być małą wymówką. Na przykład kiedy miałem problem ze zbyt dużym przesuwaniem się w kierunku pięt w drugiej fazie, co później powodowało odrywanie palców stóp, na siłę szukałem odmian stylowych, które potwierdziłyby moją hipotezę, że w sumie odrywanie stóp od ziemi nie jest błędem, bo przecież tak robią inni zawodnicy. Ale nie zwróciłem uwagi na to, że sportowiec, na którym się wzoruje, jest medalistą olimpijskim, który odnosi sukcesy pomimo małych odchyleń od tego, co przewiduje model. A jestem tylko klubowiczem na komercyjnej siłowni, który swoim trzaskaniem prawdopodobnie przeszkadza każdemu dookoła. I taki efekt potwierdzenia, czyli szukania informacji potwierdzających nasze hipotezy, bardzo często przeszkadza w uczeniu się poprawnej techniki. Dlatego, że zawsze można znaleźć zawodników, którzy pomimo popełnianych błędów odnoszą sukcesy i wykorzystać to jako argument, że skoro oni dźwigają w ten sposób i odnoszą sukcesy, to dlaczego ja tak nie mogę? I właściwie jeśli po kilku latach treningu popełniasz błędy i wciąż odnosisz sukcesy, to nie ma o czym mówić, ale dla większości z nas na samym początku, kiedy nie mamy własnej odmiany stylowej, warto nauczyć się dźwigać w możliwie jak najbardziej poprawny sposób. Ok, teraz mając trochę teorii za sobą z zakresu biomechaniki i odmian stylowych, możemy przejść do nauki zarzutu i odpowiednich progresji. Zacznijmy od chwytu. I teraz w wyprostowanej pozycji ustaw stopy na szerokość bioder i dostosuj szerokość chwytu tak, aby pomiędzy dłonią a udem zmieścił się kciuk. Następnie skręć ramiona do środka, tak aby łokcie były skierowane na boki. I pamiętaj, aby utrzymać przy tym wyprostowaną postawę. I właściwie szerokość chwytu będzie kwestią indywidualną, ale przede wszystkim chwyt w zarzucie musi umożliwiać swobodny przekręt sztangi, a po drugie w pozycji startowej nie powinien blokować rozstawienia kolan. Ok, druga progresja, czyli pozycja przyjęcia sztangi. I teraz stojąc w wyprostowanej pozycji, trzymając gryf chwytem zarzutowym, umieść go na barkach. Pamiętaj o wypchnięciu klatki piersiowej i o uniesieniu barków, ale postaraj się przy tym nie zaokrąglać górnej części pleców. I w pozycji przyjęcia postaraj się unosić łokcie jak najwyżej, ale nie do momentu, w którym gryf zaczyna naciskać na szyję i uniemożliwiać swobodne oddychanie. Natomiast z drugiej strony unikaj również opuszczania łokci, dlatego że jeśli zaczniesz opuszczać łokcie, stracisz podstawę stworzoną przez mięśnie ramienne i sztanga zacznie przesuwać się do przodu, naciskając tym razem na obojczyk. Jedna ważna informacja, utrzymanie pełnego chwytu, w którym sztanga będzie leżeć głęboko w dłoni, będzie zależeć od zakresu w ruchu, ale także od długości ramienia i przedramienia. I na przykład dla osób ze stosunkowo długimi przedramionami trzymanie sztangi całą dłonią i ustawienie przy tym ramion równolegle do podłoża będzie utrudnione, dlatego że sztanga zacznie naciskać na szyję. Dlatego niektóre osoby znajdą stabilną pozycję wspierając sztangę tylko palcami. Jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby sztanga spoczywała na mięśniach naramiennych i nie naciskała na szyję ani na obojczyk. I taka prawidłowa pozycja umożliwi przekazanie całego ciężaru sztangi na barki, a nie na dłonie. I teraz pozycją przyjęcia możesz wykonać przysiad ze sztangą z przodu. Pamiętaj, aby cały czas unosić łokcie wysoko i utrzymać spionizowaną postawę ciała. Ok, następna progresja, czyli przekręt sztangi. I teraz ze sztangą w chwycie zarzutowym i zamkowym zacznij przekręt sztangi poprzez unoszenie łokci. I mniej więcej na wysokości dolnej części klatki piersiowej zatrzymaj się na 2-3 sekundy. Łokcie w tym momencie powinny znajdować się wyżej niż dłonie. I po utrzymaniu tej pozycji dynamicznie wypchnij łokcie do przodu, zwalniając chwyt zamkowy. I ważne jest, aby w tej progresji myśleć cały czas o unoszeniu łokci, a nie dłoni, bo w przeciwnym razie będzie to wyglądać tak. I później w miarę postępów możesz zacząć przyspieszać cały ruch bez pauz na wysokości klatki piersiowej. Czwarta progresja, czyli rozstawienie stóp. I na początku stań wężej niż w pozycji przysiadu, a następnie w celu odwzorowania zarzutów wykonaj tę samą pracę ramionami, co podczas przekrętu sztangi.
I tak samo jak podczas nauki rwania, unoś stopy tylko na wysokość potrzebną do wykonania rozstawienia stóp. Nie skacz. Następna progresja, czyli zarzut na klatkę piersiową z pozycji stojącej. Ustaw się na początku, tak jak w poprzednim ćwiczeniu, skieruj łokcie na boki i wypchnij klatkę piersiową. I w tym ćwiczeniu możesz przesuwać ciężar ciała bliżej pięt, jednak przez cały czas staraj się utrzymać całe stopy w kontakcie z podłożem. A następnie wykonaj dynamiczne przekręcenie i przyjęcie sztangi przy jednoczesnym rozstawieniu stóp do przysiadu. I w porównaniu z poprzednią progresją, w której celem było podciąganie sztangi na możliwie jak najwyższą wysokość, w tej progresji myśl o tym, aby jak najszybciej wciągnąć się pod sztangę. Jeśli pusta sztanga jest zbyt lekka, możesz tę progresję wykonać z większym obciążeniem. I następna progresja, czyli ciąg rwaniowy z poderwaniem i podciągnięciem. I na początku ustaw się w pozycji zwisu, ramiona skieruj do wewnątrz, tak aby łokcie były skierowane na boki i wypchnij klatkę do przodu. Pamiętaj również, aby poprzez mięśnie najszerszych grzbietu aktywnie ściągać gryf do ciała. Ciężar ciała powinien tutaj być odczuwalny na środku stóp bądź bliżej w kierunku pięt, tak aby odczuć rozciągnięcie tylnej strony łód. I następnie z tej pozycji wykonaj wysokie podciągnięcie. Ważne, aby odpychać się całymi stopami od ziemi i aktywnie ściągać gryf do ciała, bo w przeciwnym razie podczas poderwania biodra mogą nadać sztandze zbyt poziomy kierunek. Jeśli coś pójdzie nie tak, na przykład pojawią się problemy z poderwaniem, to urozmaiceniem dla tej progresji będzie znakomite ćwiczenie, które możesz znaleźć w materiałach Oleksija Torochtija. W tym ćwiczeniu przyjmij tę samą pozycję co w ćwiczeniu poprzednim, ale na wysokości kolan pozwól, aby ramiona swobodnie zwisały przed kolanami, a następnie bez uginania ramion w łokciach, poprzez mięśnie najszerszych grzbietu zacznij ściągać sztangę do siebie. I taki ruch możesz wykonać kilka razy, a następnie wykonaj dynamiczne poderwanie. I ważne tutaj będzie odpowiednie tempo. W momencie, kiedy sztanga znajdzie się blisko ciała, zacznij dynamiczne prostowanie. Kolejną progresją jest zarzut siłowy również z pozycji zwisu nad kolanami. I oczywiście przyjmij tę samą pozycję wyjściową co w ćwiczeniu poprzednim, łokcie na boki, klatka do przodu. I z pozycji zwisu przejdź do poderwania, po którym wykonasz przekręt sztangi. I następna progresja, czyli zarzut ze zwisu nad kolanami. I przyjmij tutaj tę samą pozycję wyjściową jak w ćwiczeniu poprzednim i z pozycji zwisu, odpychając się jak najdłużej całymi stopami od ziemi, wykonaj zarzut. I ważne, aby do momentu poderwania sztangi aktywnie ściągać ją do siebie. Jedna mała uwaga, jeśli wcześniej dojdzie do szukania kontaktu ze sztangą poprzez zbliżanie nóg w jej kierunku, to w momencie poderwania sztanga może przemieścić się do przodu, czego warto unikać. I przedostatnia progresja, czyli pozycja startowa. I ustawienie się w pozycji startowej w zarzucie będzie przebiegało w ten sam sposób jak podczas nauki rwania. Ustaw pięty nieco wężej niż w pozycji przysiadu, a palce skieruj na zewnątrz. Jeśli spojrzysz na sztangę z góry, to powinna znajdować się mniej więcej w tym obszarze. A następnie bez uginania kolan pochyl się i chwyć sztangę chwytem zarzutowym i pamiętaj, aby w żadnym momencie jej nie przesuwać. A na końcu zacznij uginanie kolan przy jednoczesnym wypychaniu klatki. Kolana uginaj do momentu, w którym ramiona znajdą się mniej więcej w linii prostej ze sztangą bądź nieco przed nią. I w tym momencie kolana powinny być w delikatnym kontakcie z łokciami, a sztanga blisko piszczeli. I jeśli nie jesteś w stanie ustawić ramion w tej pozycji, dlatego że piszczele zaczynają przesuwać sztangę do przodu, cofnij stopy. Z drugiej strony, jeśli ramiona znalazły się już w odpowiedniej pozycji, a odległość między sztangą a piszczelami jest znacząca, przesuń stopy do przodu. Teraz z pozycją startową możemy przejść do ostatniej progresji, czyli zarzutu z 2 pauzami. I z instrukcją z poprzedniej progresji przyjmij pozycję startową, a następnie unieś sztangę na wysokość, która pozwoli tylko na oderwanie talerzy od podłoża. I ruch ten wykonaj poprzez pracę nóg. Biodra tutaj nie powinny drastycznie zmieniać swojego położenia. Jeśli poczujesz, że ciężar pociągnął cię do przodu, a biodra znalazły się zbyt wysoko, to postaraj się bardziej wykorzystać pracę nóg i trzymać klatkę piersiową w tej samej pozycji przez cały czas. Następnie utrzymaj tę pozycję przez kilka sekund, a później przejdź do pozycji w zwisie nad kolanami. A na końcu po utrzymaniu pozycji w zwisie wykonaj zarzut.
I tak wyglądają progresje dla zarzutu. I wiem, że po raz kolejny przeszliśmy przez niemałą ilość materiału, dlatego dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie porozmawiamy o drugiej części podrzutu.